Grałem dzisiaj DHS PG2, gram tą deską już od dłuższego czasu, jest to około pół roku. Deska jest według skali producenta off, jednak w skali europejskiej jest to off minus. Od samego początku od razu pierwsze akcje, którymi zagrałem tą deską, można powiedzieć, że daje ona bardzo dużo kontroli, przez co każdy zawodnik, który ją weźmie do ręki, będzie z niej zadowolony. Jeżeli szuka deski z tego przedziału szybkości i chce mieć trochę powiększony blat. Sztywność tej deski jest dosyć duża. Jest to deska, która tą sztywność ma dosyć sporą i przez to ma bardzo fajne czucie, takie typowo drewniane. Kiedyś porównywałem ją do Primoraka pod względem szybkości, pod względem kontroli, jednak ta sztywność powoduje, że ogólne odczucie tej deski jest trochę inne. Kontrolę tej deski oceniam w ten sposób, że obojętnie co na nią nie nakleimy, to po prostu działa. Naklejając czopy nawet też wykorzystamy tą deskę, żeby zdobywać punkty. Naklejając gładkie, ofensywne okładziny będziemy także z niej zadowoleni. Ciężar tej deski jest standardowy, nie jest to zbyt ciężka deska, jednak jeżeli ona ma trochę większy blat, tam powiedzmy 2-3 mm niż takie standardowe deski Al Plus of Minus, i powoduje to, że jeżeli przykleimy okładziny, to będzie to zestaw trochę cięższy niż te standardowe.
Okładziny, które do niej pasują, praktycznie zależą od indywidualnych preferencji. Ta deska komponuje się dobrze i z szybkimi okładzinami tensorowymi, i z wolniejszymi okładzinami defensywnymi, czy też nawet z chopami. Można zakładać na nią twarde okładziny, można zakładać na nią miękkie okładziny, dlatego tak chętnie używam ją do testów, bo jestem w stanie wyczuć na niej każdy rodzaj okładzin. Dużo zawodników mogłoby korzystać z tej deski, biorąc pod uwagę, że bardzo podobną budowę ma deska DHS Hurricane HO, deska, która jest 4-krotnie droższa, powstała na bazie tej deski. Tam rdzeń jest w HO trochę grubszy i jest szybsza, ale każdy, kto grał tą serią Hurricane, wie, co się za nią kryje i dużo zawodników, naprawdę dużo jest z tego zadowolonych. Zawodnicy, którzy by mogli z niej korzystać, to tak naprawdę zawodnicy na każdym poziomie wyszkolenia, od poziomu 4., 5. do nawet poziomu 2. czy tam 1. ligi. Tylko że u nas w ligach ten DHS jest dużo mniej popularny, dlatego pewnie nie znajdzie wśród tych wyższych lig dużo odbiorców, natomiast sama klasa deski w sobie jest naprawdę zadowalająca. Deskę tą bym odradził chyba zawodnikom, którzy grają klasyczną ofensywę top-spinową, już są przyzwyczajeni do szybszych desek karbonowych, bo to jest czyste drewno. Tutaj nie ukrywajmy, tu zawodnicy, którzy lubią czyste drewno, na pewno będą zadowoleni z takiej deski, którzy lubią pokombinować zagraniami od allroundowych do ofensywnych, bo ta deska na to pozwala przechodzić i oszukiwać dużo rotacją. Elementy, które tą deską gra się najlepiej, tak naprawdę wszystko gra się fajnie, z dużą precyzją, ale zadowalający, mega zadowalający jest przy tej desce serwis. Ona ma bardzo wysunięty środek ciężkości do przodu i każdą piłkę z serwisu nadajemy na niej więcej rotacji.
Natomiast jeszcze jednym bardzo ważnym plusem jest to przejście pomiędzy zagraniami ofensywnymi a defensywnymi. Daje bardzo dużo kontroli. Jakość wykonania tej deski stoi na najwyższym poziomie, jest wykończona idealnie, perfekcyjnie w każdym miejscu. Tak jak mówiłem, deski różniące się naprawdę niuansami od DHS-u kosztują 3-4-krotnie razy więcej, tylko dlatego, że jest wpisane tam nazwisko znanego zawodnika. Producent nie podaje prawie żadnych informacji na temat tej deski, a w ogóle na temat desek DHS-u mamy bardzo mało informacji. Postaram się, aby materiały, które stworzę, będą dotyczyły takich desek i uzyskamy dzięki temu szersze spektrum wiedzy i możliwości wyboru takiego sprzętu. Uchwyt deski jest dosyć standardowy jak dla DHS-u, natomiast w porównaniu do innych producentów nie jest to taki standardowy uchwyt. Jest to taki łódkowy, wklęsły i każdy, kto miał DHS, wie, o co chodzi, że DHS ma specyficzne uchwyty. Dzięki, że oglądasz, dzięki, że komentujesz. Pamiętaj, łapki w górę, subskrybujcie, a link do deski znajdziecie w opisie. Na koniec konkurs. Do wygrania deska PG2 DHS-u. Udostępnij ten filmik na Facebooku i w komentarzu napisz, jaki jest najskuteczniejszy serwis. Za 2 tygodnie ta osoba, która będzie miała najwięcej lajków pod komentarzem, wygrywa deskę. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way, I will not surrender. I will do my best until I get put under. What if I go stronger? What if I go stronger? What if I go stronger?